We wcześniejszych filmach opisaliśmy, jak zorganizować samemu wyjazd na Maderę. Pokazaliśmy Wam, jak pięknie jest na Półwyspie Świętego Wawrzyńca. Razem zobaczyliśmy czarną plażę w Seychelles, półnaturalne baseny oceaniczne w Porto Muniz oraz prastary las wawrzynowy w Fanal. Wybraliśmy się w góry na szczyt Pico de Areiro, spacerowaliśmy lewadą na balkony, podziwialiśmy tradycyjne domki w miejscowości Santana i jedliśmy ciasto bananowe w skąpanym we mgłach schronisku Casa das Queimadas. W tym filmie pokażemy Wam zaledwie ułamek z tego, co można zobaczyć w mieście Funchal, czyli stolicy wyspy. Madera to tak ciekawe miejsce, które tak nas zauroczyło, że zupełnie nie mieliśmy czasu na zwiedzanie miasta. Spędzaliśmy tutaj jedynie późne wieczory, żeby zjeść kolację. Na szczęście wygospodarowaliśmy trochę czasu w dzień wylotu do Polski i zobaczyliśmy, że samo Funchal też ma dużo do zaoferowania. Wchodzimy właśnie do kolejki i chcemy wyjechać wagonikiem do ogrodów, które nazywają się Monte Palace. Bilet na górę kosztuje tam i z powrotem 18 euro, więc dość drogo. Tak wygląda kolejka, w której się czeka do kolejki. Słyszeliśmy wcześniej w okienku obok, że pani tłumaczyła, że tutaj można kupić bilet na kolejkę, a można u niej również kupić bilety do ogrodów. I ludzie byli zadowoleni i się dowiadywali, a my zapytaliśmy, czy można u niej kupić bilet również do ogrodów, a ona: do jakiego ogrodu? No i nie wiedzieliśmy, jaka jest nazwa tego ogrodu, a ona: do jakiego ogrodu? Także masakra. A pani w kasie, która nas obsługiwała, to była chyba jakaś korzenie polskie miała, bo była tutaj jak za karę, była bardzo niemiła. Do zobaczenia na Wawrzyńcu, czy byli już Państwo? Byliśmy. Do widzenia. Bardzo przyjemnie jechało się tą kolejką, piękne widoki, a teraz jesteśmy w ogrodach Monte Palace. Jeśli kochacie roślinność i przy okazji zwiedzacie miejscowość Funchal, to koniecznie musicie tutaj przyjść. Ogrody Monte Palace to naprawdę bajka. Są to ogrody tropikalne, które są ulokowane na 70 000 metrów kwadratowych, praktycznie w samym centrum miasta. A zobaczymy tutaj nie tylko wspaniałe rośliny i kwiaty, ale też potężną kolekcję różnego rodzaju rzeźb, pełno mostków, które przypominają mi takie japońskie pagody i całą masę wodospadów. W całym ogrodzie jest tyle roślinności, że jest tutaj cień i naprawdę jest tutaj dużo chłodniej niż w samym Funchal. Nawet nie zdawaliśmy sobie sprawy, ale oprócz roślinności są tutaj też egzotyczne zwierzęta. Popatrzcie, tam w oddali są flamingi. Jest tutaj tyle różnego rodzaju mostków, wysepek, ławeczek i punktów widokowych, że po prostu ten park to jest coś niesamowitego. Jeszcze nie widzieliśmy tak pięknie przygotowanej przestrzeni ogrodowej w centrum miasta. Stąd mamy już widok na miasto. Tam w dole widać port. Dzisiaj nie ma żadnych potężnych statków. Podczas naszego pobytu było kilka. Wstęp do ogrodów Monte Palace kosztuje 15 euro, więc nie jest tani, ale każde wydane euro zwraca się, będąc tutaj i obcując z tymi egzotycznymi roślinami i z tym pięknym ogrodem. Naprawdę można tutaj spędzić pół dnia albo nawet cały dzień. Przepiękne miejsce, polecamy. Na samym dole ogrodów, przy ostatnim tarasie widokowym, mamy też takie domki, jak widzieliśmy w miejscowości Santana. Tradycyjne, małe, trójkątne domeczki pomalowane w taki charakterystyczny kolor. I patrzcie, jaki mamy przepiękny widok na cały Funchal. To była kolejna atrakcja Monte Palace, czyli zjazd na saniach po asfaltowej drodze. Jazda sankami w dół dla jednej osoby kosztuje 27,5 euro, dla dwóch 35, a dla 3 osób 52,5 euro.
My tradycyjnie odwiedzając nowe miejsce przyszliśmy na targ miejski. Tutaj w Funchal nazywa się to Mercado dos Lavradores. Miejsce jest w samym centrum miasta przy takiej ruchliwej ulicy, ale trzeba wejść do środka i przenosimy się w zupełnie inny świat. Panie, które handlują kwiatami, są ubrane w takie tradycyjne maderskie stroje. Na wejściu mamy piękne kafle zdobione takimi... O, tutaj właśnie widać te panie w tych tradycyjnych strojach. Niesamowite na skalę europejską, a może i nawet całego świata jest to, że na Maderze mamy roślinność pochodzącą ze wszystkich stref klimatycznych. Tutaj na przykład mamy smoczy owoc, świeże banany, kilka rodzajów, papaje, mango i całą niezliczoną ilość owoców, których nawet nie znam nazw. A najfajniejsze jest to, że w ogródku można mieć posadzone jabłka, a obok bananowca, albo awokado, albo marakuje. Cokolwiek by sobie człowiek zamarzył. Taki urodzaj jest spowodowany niezwykłym klimatem panującym na Maderze. Nie dość, że jest to wyspa nazywana Wyspą Wiecznej Wiosny i że wszystkie uprawy rosną praktycznie przez cały rok, to jeszcze specyficzny klimat sprawia, że można tutaj wyhodować rośliny z pochodzenia takiego egzotycznego. A po przejściu przez część warzywną wchodzimy na część rybną i mięsną. Teraz wyszedłem na piętro, wcześniej myślałem, że w sumie główny ten targ jest na dole, a tu się okazuje, że tu na górze jest zupełnie inna przestrzeń i tych straganów jest dużo więcej. Mamy tutaj całą masę świeżych przypraw, możemy kupić sobie w małych woreczkach i zabrać ze sobą, nawet jak przylecieliśmy tanimi liniami. No i takie właśnie jest Funchal, które udało nam się zobaczyć. Pełno tam ogrodów i zieleni. Miejskie targowisko jest zawsze gwarne, nie warto się tam wybrać, żeby zjeść śniadanie albo kupić świeże owoce. My kilka razy piliśmy poranną kawę, jedliśmy tradycyjny chleb bolo de caco, w kawiarni o nazwie No Mercado. Z powodu braku czasu niestety nic więcej nie udało nam się zobaczyć. Planujemy, żeby przy następnej wizycie na Maderze spędzić trochę więcej czasu w jej stolicy. Na zakończenie chcielibyśmy prosić o motywujący kciuk w górę oraz komentarz pod filmem, a jeśli jeszcze nie subskrybujecie naszego kanału, to serdecznie zachęcamy. Wtedy nie przegapicie najnowszych filmów. Trzymajcie się, cześć!